Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować rozmowę o tych, którzy szczególnie zapadli naszym rozmówczyniom w pamięć, o nauczycielach i mistrzach, którzy odegrali kluczową rolę w inspirowaniu młodzieży do zgłębienia zagadnień polskiej literatury i kultury oraz języka polskiego. Pytanie, kto nam zostaje w pamięci? Oczywiście poloniści, którzy przygotowują, w moim przypadku Halina Tubis z Podbrodzia, już emerytowana nauczycielka, bardzo skromna osoba, ale chciałabym ją tutaj przy tej okazji wymienić. Oczywiście ja to zawdzięczam moim polonistom. Pracowało wówczas w Rydze małżeństwo polonistów, pani Bożena i pan Janusz Bamanowscy, którzy zorientowali się, że rzeczywiście mi zależy i właściwie spędzili 3 lata nieustannie mnie trenując, ucząc, pokazując. W zasadzie to, że udało mi się rzeczywiście odpowiednio przygotować do tej olimpiady, to jest w ogromnym stopniu ich zasługa. Naszymi gośćmi są pani dr Teresa Dalecka i pani docent dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, pani doktor habilitowana Inesa Szulska z Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, pani doktor Ewangelina Skalińska z Zespołu Europeistyki Literackiej w IBL-PAN oraz pan profesor Tomasz Chachulski z Pracowni Literatury Oświecenia IBL-PAN, kierownik Zespołu Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, przewodniczący Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Jak pan profesor postrzega rolę olimpiady w rozwoju zawodowym młodych ludzi i również w rozwoju zawodowym nauczycieli? Bo wydaje się, że rola nauczycieli jest tutaj szczególnie godna podkreślenia. Chętnie dodałbym do tego jeszcze panią Ludmiłę Siekacką, panią Czesławę Osipowicz i inne nauczycielki z Litwy. Tak samo jak nauczyciele w Polsce, bez nich olimpijczyków w dużej mierze by nie było. Ta opieka nauczyciela, rozumiejąca, mądra, taka instruktywna, była potrzebna i jest potrzebna. Oczywiście, że są olimpijczycy, którzy daliby sobie radę sami. Trochę ich jest. Natomiast rola nauczyciela jest tutaj kluczowa. Mamy takie doświadczenia zarówno w Polsce, jak i poza krajem, że jeżeli w jakimś rejonie, w jakiejś szkole, w jakimś powiecie, mieście pojawia się nauczyciel z prawdziwego zdarzenia, taki wychowawca i mentor i przyjaciel jednocześnie, w ciągu roku, 2 pojawiają się świetni olimpijczycy. Jeżeli taki nauczyciel odejdzie z pracy albo ją zmieni, albo zniechęci się z różnego powodu do takiej działalności, to olimpijczycy z tego regionu znikają. Rola nauczycieli jest więc tutaj ogromna. Ale jeszcze większa jest na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie, w Rumunii, dlatego że systemy kształcenia polonistycznego, czy w ogóle literackiego i językowego są nieco inne. Pani docent mówiła o początkach olimpiady. Wówczas dominował absolutnie jeszcze taki postsowiecki system kształcenia. A państwo musieli, przyjeżdżając do Warszawy, przestawić się troszkę na inne oczekiwania. I w pierwszym roku to się częściowo udało, ale z wielkim samozaparciem i ambicjami, dumą taką powiedziałbym. Uczestnicy z Wileńszczyzny i Wilna przyjechali jeszcze raz, żeby nam pokazać, że oni naprawdę potrafią. Zrozumieli, na czym polega sens naszych wymagań, no i potrafili temu sprostać. Natomiast uczestnicy są zawsze w olimpiadzie rok, rzadko 2, a nauczyciele zostają. I to nauczyciele niosą dalej to doświadczenie. To jest absolutnie fascynujące, jak dużym zaangażowaniem, takim społecznym, ludzkim, z jak dużym zaangażowaniem wiązała się obecność polonistów, bo to byli nauczyciele z Polski, którzy przyjeżdżali czasem na kilka lat, czasem na rok, żeby uczyć w szkołach polskich. Wtedy były 2 licea polskie w Rydze i w Daugavpils w Dęburku. Właściwie
później chyba nie spotkałam osób, które miałyby tak głęboko zakorzenione poczucie misji i rzeczywiście chęci pracy z uczniami, bo ja nie byłam jedyną osobą, prawda, która mogła cieszyć się ich wsparciem podczas przygotowania się do olimpiady. Więc tak, absolutne brawa dla wszystkich polonistów. Kiedyś usiłowałam sprawdzić, ile właściwie wypracowań napisałam, przygotowując się, czyli ile wypracowań moja polonistka musiała sprawdzić i to były dziesiątki. Dziesiątki rozprawek pisanych, raz lepiej, raz gorzej. Chciałabym dodać jedną rzecz, że oprócz nauczycieli, oprócz dobrych uczniów potrzebujemy jeszcze podręczników. Ja jestem tym rocznikiem, który na Litwie otrzymał wtedy jako pierwszy świeżutki podręcznik Młoda Polska i międzywojnie właśnie awangardę, który został napisany przez profesora Makowieckiego i Wroczyńskiego. Wtedy, kiedy go spotkałam tutaj, był moim promotorem mojej pracy magisterskiej. Potem tak się okazało, że recenzował mój doktorat i ja mu się przyznałam, że trochę też z jego powodu wybrałam epokę, która tam została pokazana. Ja mówię, dlaczego Młoda Polska, podręcznik dla Polaków, tak się różni od tego, który otrzymaliśmy my, uczniowie na Litwie. Pan profesor był obdarzony bardzo dużym poczuciem humoru i mówi, starałem się, ale chodzi przecież o to, że on rzeczywiście wiedział, że my potrzebujemy znacznie więcej materiału, zainteresowania i ta książka, ja to wiem już teraz z perspektywy zupełnie innej, bo absolutnie inaczej napisała i przygotowywała też nas do olimpiady. Mój pierwszy temat był właśnie o Sienkiewiczu, Laudzie, zaczerpnięty z tegoż podręcznika, bo tak ta książka mnie poprowadziła dalej. Co jeszcze? Przewodnik po tematach. To jest bardzo ważne źródło, cały czas no jest aktualizowane, które znakomicie porządkuje podstawowe zagadnienia tak klasycznie rozumianej historii i literatury. I też językoznawstwa, no ale że jestem od historii i literatury, to przede wszystkim o tym mówię. Więc też ten przewodnik po tematach był dobrym źródłem, także podczas studiowania, tak? Tam się zaglądało, sprawdzało literaturę przedmiotu, rozmaite propozycje rozumienia zagadnień. I jeśli już jest tutaj mowa o podręcznikach, moim tematem olimpijskim była poezja metafizyczna, Mikołaj Semprzeżyński i uczyłam się z podręcznika autorstwa profesora Krzysztofa Mrówcewicza, mojego obecnego kierownika. I w momencie, w którym zorientowałam się, że będę miała okazję, no właśnie, pracować w jednym zespole z profesorem Mrówcewiczem, no byłam absolutnie zachwycona. I oczywiście natychmiast musiałam mu się wyspowiadać z tego, że on mnie uczył w pewien sposób. Zresztą to był jest świetny podręcznik do pierwszej klasy liceum. Nie wszyscy z olimpijczyków zostali polonistami. Niektórzy nawet wybrali nauki ścisłe, jeśli chodzi o studia. Co w takim razie mógł dać takim osobom udział w olimpiadzie? Rozmawiamy wyłącznie z osobami, które ukończywszy z powodzeniem cały konkurs olimpijski, olimpiadę, uzyskały tytuł laureata czy finalisty, a potem po studiach wybrały drogę kariery akademickiej. To jest też specyficzny typ doświadczenia. Natomiast przez olimpiadę przeszło wiele tysięcy uczestników z Polski i wielu set uczestników spoza kraju. Oczywiście, że zawsze z radością witamy każdego nowego polonistę, czy literaturoznawcę, językoznawcę, kulturoznawcę, osobę, która zajmuje się polską tradycją literacką, czy literaturą polską szeroko rozumianą, i językiem oczywiście. Natomiast olimpiada uczy przede wszystkim mądrego, rozumiejącego czytania. I tę umiejętność wynoszą uczestnicy i laureaci, i finaliści, którzy potem wybierają bardzo różne zawody. Są nawet przedstawicielami potem nauk ścisłych, pracują zawodowo jako informatycy, matematycy, naukowcy, prawnicy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ to, co zatrzymali w swojej pamięci, w swoich kompetencjach z tego etapu olimpiady, to jest bardzo duże osiągnięcie i to, słyszałem to wielokrotnie, zostaje w ich kompetencjach, potem przydając się w zupełnie innych dyscyplinach naukowych. Więc losy układają się różnie i nie o to chodzi, że nie są tym zainteresowani, ale zawsze to są jednostki wybitne i czasami widzimy, że ktoś jest bardzo dobrym dziennikarzem, mówimy, o, ten tekst ja naprawdę przeczytam,
i wiemy, że ta osoba brała udział w olimpiadzie, że ona była już interesująca na tym etapie, kiedy była w liceum, prawda, w ostatniej klasie, ona dużo wiedziała, ona teraz potrafi pisać wspaniałe teksty, albo ktoś jest znanym lekarzem i też wiemy, że startował w olimpiadzie, bo pamiętamy tę osobę. Bardzo często właśnie te osoby wykonują inne zawody, ale też są związane, najczęściej są związani z dziennikarstwem. Napotykamy raz za razem w środowiskach naukowych osoby, które były laureatami olimpiady i to już w latach 90., więc stosunkowo młodych. To są prawnicy, ekonomiści, przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych pewnie też teraz sobie nie przypominam żadnej konkretnej osoby. Myślę, że to, co daje, to przede wszystkim umiejętność interpretowania sensownego, trafnego, wnikliwego interpretowania dzieła literackiego. To znaczy umiejętność zmierzenia się z jakąś częścią rzeczywistości, która jest nieoczywista, która wymaga takiego prześledzenia całej struktury danego zjawiska, danej sytuacji, danego procesu. To mówili nam zarówno informatycy, jak i prawnicy, że to doświadczenie czytania tekstu z bardzo głębokim zrozumieniem, ono potem jest kluczowe w dalszej pracy, bo tego się już nie zapomina. Tak, ja bym dodała, że zostaje takim osobom duży szacunek do literatury i do języka. Znam takie osoby, które nie zostały polonistami i na przykład, ale mamy kontakt dalej, to wiem, że z dużym szacunkiem będą się wypowiadały na ten temat, który zgłębiały podczas olimpiady, który przedstawiały na olimpiadzie. To też jest ważne, że potrafią wówczas docenić też inne osiągnięcia i potrafią dyskutować na takie tematy, mimo że na przykład odbywali studia albo po litewsku, albo po polsku innej zupełnie dziedzinie. Nieco inaczej układają się doświadczenia osób, które poszły do pracy w szkołach. Prawda? I na Litwie takich osób jest sporo. Są też na Białorusi, na Ukrainie, w Rumunii, na Łotwie i w Polsce oczywiście również. To jest zupełnie oczywiste, ale myślę, że można byłoby też przeprowadzić taką rozmowę zarówno z tymi, którzy poszli w zupełnie inną stronę, pochodzili spoza kraju, bo jeszcze niedawno był dyrektor szkoły, który wychował się na Litwie i był olimpijczykiem. Mamy dziennikarzy, mamy nauczycieli właśnie, mamy duchownych, którzy są laureatami olimpiady, a to od państwa też, zdaje się, z Wilna, bo tu w Polsce prowincjałem zakonu PR-ów jest laureat olimpiady polonistycznej. Poza tym udział w olimpiadzie, zwłaszcza bycie laureatem, daje na przykład dodatkowe punkty przy rekrutacji na studia. To jest sprawa ważna. W sytuacji, kiedy trudno się dostać na przykład na jakieś wymarzone studia, to udział w olimpiadzie właśnie może wiązać się ze zdobyciem dodatkowych punktów i może być po prostu przepustką na te wymarzone studia. To może być wynik pracy zarówno nauczyciela, jak i zwiększonej świadomości ucznia. Nie tylko w Wilnie, ale też ogólnie na Wileńszczyźnie znamy nauczycieli, którzy przygotowują olimpijczyków. Po prostu masowo przygotowują i dlatego jeśli biorą udział, pytamy, kto jest nauczycielem, to śmiało możemy spodziewać się właśnie, że to będzie na przykład laureat olimpiady. To grono jest dosyć wąskie, powiedziałabym. Olimpiada wpłynęła nie tylko na życie i wybory jednostek, ale też społeczności lokalnych i uczelnianych. Jak prowadzenie olimpiady na Litwie i Łotwie zmieniło ich funkcjonowanie? Jak wpłynęło na życie miejscowych polonistek? Także olimpiada mobilizuje zarówno młodzież, jak też nauczycieli do pewnego działania, więc na pewno ma rolę mobilizującą, ma rolę jednoczącą, bo bycie olimpijczykiem też coś znaczy dla osoby, która brała udział i na przykład wygrała albo po prostu była zaangażowana w tym środowisku. Ktoś jest olimpijczykiem, więc jednocząca, mobilizująca rola. Też predestynująca do pewnych działań, wówczas jesteś olimpijczykiem, więc coś musisz zrobić. To też wyróżnia te osoby, motywuje do dalszych działań, biorą udział w innych konkursach, najczęściej to właśnie są bardzo zdolne osoby, biorące udział w tym czasie, na przykład w kilku olimpiadach. I na pewno wskazuje na młodzież, na którą warto zwrócić uwagę i zaangażować ją do innych projektów, na przykład projektów medialnych i mogą się wyróżnić też na tym tle.
Mamy telewizję polską, TVP Wilno, która chętnie szuka właśnie osoby, które umieją pisać, mówić po polsku i na pewno te osoby od razu są postrzegane jako potencjalne osoby do współpracy. Wcześniej olimpiady organizowano w jednej z wybranych szkół. Nie znam sposobu wyboru szkół, ale wtedy szkoła bardzo wiele zyskiwała, dlatego że olimpiada to było jedno z najważniejszych wydarzeń rocznych. Tak, przy okazji szkoła otrzymywała pieniądze na różne remonty. No i oczywiście bardzo na tym korzystała. Ale właśnie od około 10 lat olimpiada jest już organizowana na uczelniach. W jednym roku na Uniwersytecie Wileńskim, a co drugi rok właśnie jest jeszcze polonistyka na tak zwanej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. To jest dawny uniwersytet pedagogiczny. My się tak wymieniamy. No i myślę, że dla naszego Wydziału Filologicznego organizowanie olimpiady polonistycznej ma duże znaczenie. Dlatego, że na przykład wśród uczestników mogą być przyszli studenci, czy to wydziału, niezależnie od kierunku, czy polonistyki. Dla nas jako Centrum Polonistycznego jest to też oczywiście prestiż. Dla uczniów kontakt z uczelnią też, myślę, ma znaczenie. Kiedyś, kiedy olimpiada jeszcze była organizowana w szkołach, to zakończenie olimpiady to nie powiem, że to był wiec polityczny, ale to było właśnie wydarzenie, kiedy przedstawiciele z różnych rejonów, z Wilna, z rejonu wileńskiego, trockiego, solecznickiego, właśnie prześcigali się w obdarowywaniu przedstawicieli. To było piękne, właśnie widać było, jak te społeczności lokalne doceniają swoich uczestników. A druga rzecz jeszcze, o której chciałem wspomnieć, albo kolejna, to jest kwestia ówczesnych stypendiów rządowych. Ich było na początku, po 80-90 roku bardzo dużo. Część z nich została przydzielona tak, jak powinna, część nie odegrała takiej roli. Ale wszystkie te stypendia, które zostały przyznane naszym olimpijczykom, zostały dobrze wykorzystane, z pożytkiem i to widać. One na początku umożliwiały różne studia, potem już tylko studia polonistyczne, ale wydaje mi się, że podobna akcja dziś, czy podobne środki dzisiaj przeznaczone w taki sposób miałyby też duże znaczenie. Bardzo zmieniła się sytuacja. Są stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i one też odgrywają swoją rolę, ale już nie taką, jak kiedyś odgrywały po prostu stypendia przyznawane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Jeśli chodzi o Łotwę, to prestiż olimpiady wraz z przystąpieniem obu krajów, Polski, Łotwy, Litwy i jeszcze kilku innych do Unii Europejskiej, nieco zmalał, bo to już nie była możliwość wyjazdu do innego kraju takiego lepszego, pod różnymi względami. Natomiast ja mam tę przyjemność współpracowania od czasu do czasu z panią dyrektor szkoły mojej dawnej koleżanki ze szkoły zresztą. To jest swoją drogą piękne, że pani Teresa Dinula, która także brała udział w olimpiadzie na szczeblu republikańskim, tak to się nazywa, a więc wie dokładnie, na czym to polega i dlaczego to jest takie ważne. Widzę, że ta osoba, ta nowa pani dyrektor, wkłada mnóstwo serca, wysiłku, zachęty dla polonistów zatrudnionych tam obecnie w to, żeby ten prestiż olimpiady trochę przywrócić. Bo on był w tej szkole obecny, a potem coś się zadziało i stało się trochę inaczej. W tej chwili właściwie rywalizuje między sobą 3 polskie licea. To jest, tak jak mówiłam, Ryga, Dyneburg i Rezekne. I to też jest dobre. To, w której szkole odbywa się etap republikański, czyli ten najważniejszy, krajowy. Jest to też bardzo, bardzo ważne i jeszcze jedna istotna rzecz, o którą zadbali organizatorzy Polskiej Olimpiady we współpracy oczywiście z mieszkańcami Łotwy. Na Łotwie ta olimpiada odbywa się jakby dwutorowo, tak? Że to jest olimpiada ministerialna łotewska
dla mniejszości narodowej polskiej i jednocześnie, prawda, kontynuacją tego etapu, znaczy kolejnym szczeblem po etapie republikańskim, prawda, jest tutaj przyjazd do Warszawy na 3. etap, w którym spotykają się uczniowie z różnych szkół polskich za granicą. Więc to jest chyba to najważniejsze. No i oczywiście staramy się, jak możemy, uatrakcyjnić udział w olimpiadzie, ale żeby ta atrakcyjność nie była sztuczna, żeby rzeczywiście te dzieci zarazić tym bakcylem. To się udaje w pewnych przypadkach mniej, ale to jest akurat mniej istotne. Jest to na pewno wydarzenie, które konsoliduje tę społeczność polską na Łotwie, która jest oczywiście znacznie szczuplejsza niż choćby na Litwie z oczywistych powodów. Olimpiada zawsze była całością, to znaczy ona łączy w sobie w taki sposób jak stara filologia, tak, dawna filologia, i nauka o języku, i nauka o literaturze. Tego się nie da rozdzielić. To, że w olimpiadzie są te tematy na zawodach 3. stopnia w ustnej części oba, i językowy, i literacki, to myślę, że uświadamia i myślę, że ta świadomość zapada w pamięć łączność obu tych części dyscypliny, jaką jest filologia. To jest kluczowa sprawa w ogóle dla całej takiej formacji olimpijskiej, ale w ogóle polonistycznej. Tak się składa, że w grudniu 1985 roku przyszedłem do pracy w Instytucie Badań Literackich, do pracowni oświeceniowej i 3 lata później, chyba po 2 latach, wziąłem udział po raz pierwszy w olimpiadzie jako juror, taki młodziutki. W rok później oglądałem to pismo oficjalne skierowane do ministerstwa, wówczas trzeba było to przeprowadzać. W rok później profesor Teresa Kostkiewiczowa, moja przełożona, skierowała oficjalny wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie o wciągnięcie mnie do grona członków Komitetu Głównego. Te pisma się wszystkie zachowały, bo olimpiada ma bardzo starannie prowadzone archiwum i to jest powód, dla którego znalazłem się w ogóle w olimpiadzie. Natomiast jeżeli chodzi o takie postacie olimpiady, twarze olimpiady, ludzi olimpiady, mamy takie jak do tej pory niezrealizowane marzenie, ale ono się urzeczywistni, żeby zrobić portal z ludźmi olimpiady. Na pewno wśród nich powinni się znaleźć ci pracownicy Instytutu Badań Literackich, który prowadzi olimpiadę, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Adama Mickiewicza, Gdańskiego, po prostu wszystkich, tak, chyba bez żadnego wyjątku, którzy tworzyli grono jury, zarówno w końcu lat 80., jak i po latach 90. i później jeszcze. Z osób, które odegrały chyba największą rolę, na pewno należy przypomnieć nazwiska poza panią profesor Teresą Kostkiewiczową, wówczas przewodniczącą, dziś honorową przewodniczącą całej olimpiady. Należy wspomnieć nazwiska profesora Zdzisława Libery z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Aliny Brodzkiej-Wald z Instytutu Badań Literackich, profesor Teresy Dobrzyńskiej, profesor Bożeny Chrząstowskiej, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która przypominała nieustannie swoim kolegom, rówieśnikom i starszym od siebie i młodszym, że olimpiada jest nie tylko konkursem, w którym liczy się wiedza i umiejętności, ale także pewnym działaniem o charakterze wychowawczym, formacyjnym, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne i wychowawczym. I nie można o tym zapominać, no bo jest oczywiste, że wybieramy tych, którzy są najzdolniejsi, najlepsi i uzyskają najlepsze efekty. Ale olimpiada, jak zresztą widać po tych naszych rozmowach, ona odciska się na sposobie myślenia o świecie, o relacjach z innymi osobami, funkcji kształcenia akademickiego, a potem o zadaniach przyszłych wychowawców kolejnych olimpijczyków i nie tylko olimpijczyków. Więc to ma bardzo duże znaczenie. Tych twarzy olimpiady polonistycznej zawsze było wiele i są do dzisiaj. Dziś już nie będę mówił o tych współczesnych, ale ma to znaczenie i od początku miało znaczenie. To jest bardzo szczególny rodzaj doświadczenia środowiskowego, bo można jeszcze dodać, że olimpiada nigdy nie była i nie jest, mam nadzieję, że nie będzie, działaniem o charakterze indywidualnym. To nie poszczególne osoby, chociaż tworzą całość, odgrywają kluczowe znaczenie, powtórzę, chociaż również, ale to, że
Jest to bardzo szeroki ruch środowiskowy. W zasadzie pracownicy naukowi obu wileńskich uniwersytetów prowadzą olimpiadę, a w Polsce jest tak, że nie ma uniwersytetu, z którego nie rekrutowaliby się jurorzy. To jest grupa około kilkuset, 300, 350, czasem do 400 pracowników naukowych, którzy sprawdzają pracę, sprawdzają testy językowe, pytają potem uczestników na etapie okręgowym i ogólnopolskim. To jest duży ruch środowiskowy i tak należy go postrzegać. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.